No i słuchajcie, był porządek, ale niestety nie ma z powrotem, bo ścięło film. A w międzyczasie udało mi się tak przykleić tutaj płyty, ładnie rozprowadzić szpachle i jeszcze miękka i zrobić połączenia. Tutaj też jeszcze narożników tu nie poklejałem, bo nie wiem co i jak. Nie wiem, czy będą płytki, czy nie będzie płytek, czy będę malował tutaj tą farbą epoksydową. Zobaczymy. A dzisiaj zajmuję się brodzikiem. Trochę będzie taka pompelina, ale finalnie będzie wszystko dobrze zrobione, zabezpieczone. Na razie sobie wypozycjonowałem tutaj linię do zalania betonem. No i zobaczycie to wszystko. Trochę tutaj jest pompelina, musiałem poprzekładać rurki i dzisiaj będziemy robić brodzik pod taki kompozytowy. Tutaj macie tył tego kompozytowego brodzika, no i przód. Zdecydowałem się na taki brodzik, ponieważ wymiar kafli, które będę kładł w łazience, troszeczkę mi nie gra, żeby tutaj ładnie kopertę wyciąć. Odpływ liniowy mam, ale rezygnuję z niego. Będzie taki odpływ z brodzika. No i słuchajcie, to będzie przyklejone do tej posadki, którą dzisiaj tutaj mam zamiar wylać. I tutaj będzie taka jakby przestrzeń obniżona, żeby rura, syfon, wszystko się zmieściło. Oczywiście będzie to odizolowane, będzie to wszystko zrobione jak należy, no ale widzicie, tutaj będzie troszeczkę rzeźby, troszeczkę takiej pompelinki. Muszę tamten beton odizolować jakimś styropianem, kawałkami czy czymś, folią od reszty. Tu zrobiłem błąd, bo mogłem dać już styropian pod spód, ale już trudno. Tam jest ok, bo izoluje to, na rurkach jest osadzone. No trudno. W każdym razie muszę to zrobić wszystko, najpierw warstwę styropianu, później folię po obrzeżach, żeby mi płyta nie podciągnęła żadnej wilgoci. No i wszystko zabetonować. Tutaj będzie spadek. Trzeba będzie tutaj zeszlifować jeszcze. No, także poziom idealny jest. I tyle. Lecimy z robotą. Lecę sobie przygotować wszystko, co do mnie jest potrzebne. No i w trakcie Wam będę wrzucał wlotki, co i jak tam dalej podchodzi. Tam muszę taśmę wkleić jeszcze. Poukładam tu kawałki styropianu i z racji tego, że no jest tak jest, zrobię w ten sposób trochę pompelina, ale trudno. Zaprawa taka rzadsza, żeby wszystkie te wokoło przestrzenie pouzupełniać. Styropian poukładany jak poukładany. Ważne jest po prostu to, że jakby mi kiedyśkolwiek przyszło do głowy, żeby tutaj kuć coś, mam nadzieję, że nie przyjdzie, to żeby się to odkuło. Izolacja i tak jest pod spodem, także spoko. Płyty zabezpieczone. Jedziemy takim czymś.
tam gładziłem i gładziłem. Tutaj będę musiał zrobić spadek, więc trochę będę musiał dolać. No, zostawiam to do zastygnięcia i potem jeszcze to może zatrę delikatnie, bo na to będzie szła hydroizolacja, ale to co najmniej 10 dni muszę dać temu odpocząć. Jak stwardnieje, wyciągnę szalunek ten lipny, wyrównam tam też zaprawą w środku, ale to musi za 2-3 dni stwardnąć i wtedy dopiero się będę z tym bawił. Także teraz się biorę za szlifowanko i ogarnięcie bałaganu. W następnym odcinku, bo materiał będzie za duży, także jak wy chcecie, zapraszam na następny odcinek z łazienki. Zapraszam do lajków, subskrypcji. Pozdrawiam, hej!